Teraz zapraszam księdza profesora Tadeusza Biesagę do wygłoszenia referatu zatytułowanego Oryginalność metody filozofii Karola Wojtyły. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, mój referat na tle tych, które już były wygłoszone, będzie przez to lepiej zrozumiany, bo już wiele o sobie powiedziano. To jest tytuł trochę metodologiczny. Oryginalność metody filozofii Karola Wojtyły. Pokażę tą oryginalność na początku, jakie trudności były w zrozumieniu tego sposobu filozofowania. Później na przykładach pokażę efekty zastosowanej metody na terenie antropologii etyki i na końcu dopiero specyfikę tej metody. No więc zacznijmy od trudności w zrozumieniu sposobu filozofowania w osobie i czynie. Bezpośrednia dyskusja po opublikowaniu osoby i czynu ujawniła trudności filozofów w zrozumieniu zastosowanej przez Wojtyłę w tym dziele metody filozofowania. Wypowiadali się w tym względzie, mamy lata 80-73, Analekta Krakowieńska, te wypowiedzi zostały opublikowane. Wypowiadali się w tym względzie różni tomiści, fenomenologowie, egzystencjaliści czy scjentyści. Większość z nich z pozycji stosowanej przez siebie metody filozofii wyrażała swoje niezadowolenie. Niektórzy formułowali przy tym uwagi krytyczne z punktu widzenia metodologii teorii poznania, których to dyscyplin autor wprost w tym dziele nie rozwijał. Jerzy Kalinowski odmówił wprost studium osoby i czynu charakteru filozoficznego. Mieczysław Gogacz traktował przedstawione studium jako badania lingwistyczne, jako analizy językowe, jako etymologię, hermeneutykę znaczeń, jako filozofię języka. Obok tych skrajnie krytycznych głosów pojawiały się również w dyskusji wypowiedzi akceptujące z różnych względów zastosowaną metodę filozofii osoby. Należą do nich stwierdzenia księdza Mariana Jaworskiego, Andrzeja Putaskiego, księdza Tadeusza Stycznia i innych. Cytuję Wojtyłę. Jestem bardzo wdzięczny księdzu profesorowi Jaworskiemu, stwierdza on w podsumowaniu dyskusji, który na gruncie nauki świętego Tomasza, opierając się na podstawowych założeniach jego filozofii, postarał się udowodnić, że studium osoba i czyn ma charakter filozoficzny, ukazując równocześnie całą specyfikę filozoficzną. Można powiedzieć, że zasadnicze trudności postawione z pozycji filozofii tomistycznej dotyczyły odrębnego punktu wyjścia w teorii osoby, tradycji realistycznej i idealistycznej oraz odmienności doświadczenia bytu i doświadczenia osoby. Różnice te wyjaśniał w dyskusji Jerzy Gałkowski, zaznaczając, że w tomizmie punktem wyjścia pojęciem bazowym jest osoba rozumiana jako substancja, jako konkretna natura rozumna człowieka, natomiast w fenomenologii takim pojęciem jest osoba jako pewne centrum, czy najwyższa, najgłębsza warstwa człowieka. Cytuję, osobiście uważam, wyjaśniał Wojtyła, że poruszając się w osobie i czynie pomiędzy jednym i drugim pojęciem bazowym, co wynika z funkcji przekładu, tłumacz znajduje się zawsze pośrodku pomiędzy dwoma językami, starałem się, o ile możliwości, jedno z tych pojęć odsłonić przez drugie, a nie przesłonić, to znaczy nie wykluczyć. W poprzednim referacie była mowa o dwóch językach, więc Wojtyła tu się umieszcza gdzieś w pośrodku, mówi jednym językiem, ale się odnosi do tych dwóch sfer osoby. Powyższe wyjaśnienie dobrze oddaje sposób filozofowania Karola Wojtyły. W doświadczeniu człowieka jako osoby łączy on obie perspektywy, doświadczenie wewnętrzne i zewnętrzne, doświadczenie podmiotowe i przedmiotowe, doświadczenie ujawniające specyficzność osoby ludzkiej z doświadczeniem metafizycznym osoby jako bytu wśród innych bytów. Trafnie ową nową perspektywę filozofowania Wojtyły ujął Rocco Buttiglione, odróżniając ją od fenomenologii Hildebranda, Seiferta czy Ingardena. Stwierdził on, cytuję,
Wedle Wojtyły raczej nie chodzi o to, by fenomenologicznie uzasadniać, że człowiek jest osobą, lecz o to, by z pomocą fenomenologii zobaczyć, w jaki sposób człowiek jest osobą, w jaki sposób struktury metafizyczne charakteryzujące jego osobowe istnienie odzwierciedlają się w jego istnieniu świadomym. To jest wstęp odnośnie prób odczytania tej metody, a teraz drugi punkt. Efekty zastosowania omawianej metody filozoficznej wobec fenomenologii i tomizmu. Oryginalność metody filozofowania Karola Wojtyły można wykazać na przykładzie tego, co uzyskał on w swoich badaniach w stosunku do osiągnięć metody stosowanej przez fenomenologów i przez tomistów. Wyniki bowiem jego analiz przekraczają dotychczasowe osiągnięcia każdego z tych kierunków myślenia. Przekraczają wyraźnie to, co osiągnęli w swoich opisach i wglądach eidetycznych fenomenolodzy, w tym również rozwijający fenomenologię realistyczną, jak też przekraczają to, co dotychczas w antropologii i etyce przedstawiali tomiści. Etapy owego korygowania, przekraczania, uzupełniania obu tych nurtów na terenie etyki i antropologii można prześledzić w 3 głównych dziełach Karola Wojtyły. Niektóre już były tu przywoływane. Pierwsze dzieło, ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schellera. Drugie dzieło, miłość i odpowiedzialność. I trzecie, osoba i czyn, pierwsze wydanie. Pierwsze dzieło jest wyraźną korektą etyki fenomenologicznej Maxa Schellera, czyli przekroczeniem jej w kierunku tego, co w tej fenomenologii nie dostrzeżono w ogóle. Pominięto i przez to zniekształcono zarówno etykę i antropologię. Tu już była dyskusja, że czy to jest krytyka, czy to jest odrzucenie, więc to jest ten właśnie motyw, do którego wrócę zaraz. Drugie dzieło jest korektą tomizmu w ujmowaniu natury ludzkiej i inklinacji naturalnych, a konkretnie korektą ujęcia płciowości, seksualności człowieka, miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. I trzecie dzieło jest dopełniającą się korektą obu sposobów filozofowania, zarówno fenomenologii, jak i tomizmu w ujęciu człowieka jako osoby. I teraz przejdę do pokazania tego. W pierwszym z wymienionych dzieł, czyli w swej habilitacji, Karol Wojtyła ujawnił, że w podstawowym dziele Maxa Schellera mamy do czynienia z ciasnym ujęciem przeżycia etycznego. W emotywistycznej koncepcji tego przeżycia zostały pominięte ważne i nieodzowne jego elementy, które występują w postępowaniu etycznym, a to dlatego, że znalazły się poza emocjonalnym, biernym doznawaniem wartości. W owym zacieśnionym ujęciu wartość etyczna, chodzi o etykę Schellera, nie jest czymś pierwszorzędnym, rozpoznanym, zamierzonym i doskonalącym osobę. Samo emocjonalne przeżywanie różnych wartości nie tworzy według Wojtyły wartości etycznej. W emotywistycznej i tej esencjalistycznej etyce Schellera pominięto całkowicie sprawczość osoby, a w niej autodeterminację woli. Cytuję Wojtyłę. Osoba w etyce Schellera, stwierdza Wojtyła, nie jest przyczyną sprawczą swoich aktów, one tylko pojawiają się w niej. Tym bardziej więc nie może występować jako przyczyna sprawcza dobra i zła moralnego tychże aktów. W swej zawężonej do emocjonalnych przeżyć perspektywie Scheller błędnie ujął m.in. sumienie. Odcinając się od kategorycznych imperatywów Immanuela Kanta, usunął z etyki powinność moralną, nakazy etyczne oraz przypisał sumieniu funkcję represyjną. Utożsamił chcenie dobra z chceniem odczuwania, że się jest dobrym. Cytuję Wojtyłę. Tymczasem, według Wojtyły, chcieć być dobrym oznacza dążenie woli w stronę samej przedmiotowej wartości, a nie oznacza bynajmniej chcieć dobra jako przedmiotowej treści podmiotowego odczucia. Sumienie kieruje nas bezpośrednio wprost do rozpoznanego dobra, a nie do emocjonalnego przeżywania przyjemności z jego realizacji. Tu mam rozwinięcie jeszcze tego, ale to jest teza postawiona. Podsumowując, można powiedzieć,
że Wojtyła, inspirując się realistycznym, tomistycznym rozumieniem dobra, ujawnił bezsilność etyki fenomenologicznej Maxa Schellera w pełnym odsłonięciu przeżycia etycznego, sprawczości osoby w czynie, roli sumienia, normy moralnej, celowego działania człowieka, które doskonali go jako osobę. Etyka emocjonalnych odczuć wartości posługuje się tym, co pasywne w osobie i stąd nie ma możliwości odkrycia pełnego dynamizmu etycznego osoby, przejawiającego się zarówno na terenie receptywnego rozumu, sumienia, jak też na terenie sprawczości, czyli zamierzenia, autodeterminacji woli i realizacji realnego dobra. W związku z tym nie jest to tylko jakby dyskusja z Schellerem, tylko jest to, wprost mówiąc szczerze, odrzucenie za ciasnego, to znaczy to, co tam jest opisane, ale to jest ciasne, nie jest pełnym ujęciem. Natomiast w Miłości i odpowiedzialności mamy do czynienia z korektą tomistycznego ujęcia małżeństwa i rodzicielstwa. We wstępie do pierwszego wydania tego dzieła Wojtyła wprost wskazuje właściwy punkt wyjścia do opisu płciowości i seksualności osoby. Pisze, cytuję: przedmiotem analizy jest więc naprzód osoba w relacji do popędu seksualnego, później miłość, jaka na jego podłożu wyrasta między kobietą a mężczyzną, z kolei cnota czystości jako nieunikniony współczynnik owej miłości, wreszcie zagadnienie małżeństwa i powołania. Dostrzega on w tomizmie niebezpieczeństwo biologicznej, naturalistycznej redukcji płciowości człowieka, stąd dla jej przezwyciężenia od razu przenosi tę analizę na poziom osoby. Cytuję go: porządek osobowy, stwierdza on, jest jedyną płaszczyzną właściwą dla wszystkich rozważań w dziedzinie etyki seksualnej. Fizjologia czy medycyna mogą tylko uzupełniać te rozważania. Same z siebie nie stwarzają one pełnych podstaw do zrozumienia miłości i odpowiedzialności, a przecież o to właśnie chodzi we wzajemnym odniesieniu osób różnych płci. Ów personalistyczny punkt wyjścia wiele zmienia w dotychczasowym tomistycznym ujęciu płciowości człowieka, małżeństwa i rodziny. To osobowa relacja miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej jest istotową interpretacją naturalnych tendencji określających mężczyznę-kobietę. Tomistyczni myśliciele wymieniali 3 cele małżeństwa jako procreatio, mutuum adiutorium i remedium concupiscentiae. Brakowało w tym ujęciu odniesienia do międzyosobowej miłości. Bez interpretacji tych celów w języku więzi miłości międzyosobowej ich rozumienie było narażone na zbyt ciasne, zbyt naturalistyczne ich ujęcie. To już moja interpretacja jest. Prokreacją można było zrozumieć naturalistycznie jako biologiczne pomnażanie gatunku, remedium concupiscentiae można było ująć libidystycznie i panseksualistycznie jako zdeterminowanie instynktem seksualnym, a mutuum adiutorium można było zrozumieć utylitarystycznie jako kontrakt ekonomiczny i biznesowy. To właśnie Karol Wojtyła wraz z Dietrichem von Hildebrandem w swoich publikacjach dokonali przed Soborem Watykańskim II reinterpretacji dotychczasowego chrześcijańskiego ujęcia małżeństwa. Dokonali tego przez odwołanie się do fundamentalnej zasady międzyosobowej miłości i więzi między małżonkami i rodzicami, miłości obdarowania siebie, jedności i otwarcia na miłość rodzicielską. Tak więc korekta ujęć tomistycznych w tej kwestii wynikała z nowej metody filozofowania Wojtyły, w której to, co podmiotowe w stosunku do tego, co przedmiotowe, zostało wyeksplikowane i przez to wzbogaciło dotychczasowe ujęcie seksualności człowieka i małżeństwa. Więc to też pokazuje jako nowość. I teraz zastosowanie nowej metody w osobie i czynie przekroczyło to, o czym informowano dotychczas w antropologii tomistycznej i w antropologii fenomenologów czy egzystencjalistów. Chodzi o przekroczenie jedynie świadomościowego, podmiotowego ujęcia człowieka w antropologii fenomenologów oraz o przekroczenie przedmiotowego, substancjalistycznego ujęcia człowieka w antropologii tomistów. Mamy do czynienia w tym dziele z nowym sposobem powiązania dynamizmów cielesnych i dynamizmami intelektualnymi, wolitywnymi i emocjonalnymi człowieka.
Owo powiązanie przeprowadzone jest inaczej niż to czynili dotychczas tomiści w oparciu o metafizyczne pojęcie duszy jako formy substancjalnej, która nadawała jedność naszemu cielesno-duchowemu bytowi. Nie negując tej struktury, Wojtyła ujawnia, jak owa jedność realizuje się w praktyce, w spotkaniu w czynie tego, co dzieje się w człowieku, z tym, że on sam działa w swych dynamizmach intelektualnych, świadomościowych, sprawczych. Tego rodzaju odpowiednie włączenie różnych dynamizmów osoby nie przekreśla istnienia duszy, ale niejako unaocznia jej działanie, ujawniające się w doświadczeniu wewnętrznym, zobiektywizowane przez odniesienie do prawdy o człowieku. Transcendencja i integracja to nie zwalczające się w człowieku, ale współpracujące w nim struktury, przejawiające się na dwóch poziomach – tendencji natury i działań osoby. Dla współpracy tych dwóch struktur bytu ludzkiego Wojtyła znajduje odpowiednie terminy, takie jak samopanowanie, samoposiadanie, samostanowienie. Transcendencja pozioma domaga się transcendencji pionowej, czyli scalenia swojej złożonej podmiotowości, wzięcia w ręce swoje dynamizmy, które się dzieją w człowieku, w jego ciele, w jego psychice przez samopanowanie, które nie jest represją tych tendencji, ale świadomym, racjonalnym, celowościowym, aksjologicznym i prawdziwościowym ich ukierunkowaniem. W ten sposób podmiot samoposiada siebie, czyli jest w praktyce podmiotem, który siebie całego ogarnął i może sobą kierować. Koncepcja Wojtyły, pisze Rocco Buttiglione, różni się od ujęć tradycyjnego tomizmu, ponieważ nie chodzi w niej po prostu o aktualizację indywidualnej substancji racjonalnej natury, lecz o przeżywanie siebie, samostanowienie, samorealizację jedynej i niepowtarzalnej osoby, która przeżywa własne uprzedmiotowienie odzwierciedlone w świadomości. Podobne przekroczenie czy skorygowanie ujęć w osobie i czynie dotyczy filozofii świadomości, filozofii podmiotowej czy fenomenologii. Podmiot w tym dziele jest realnym podmiotem, a nie treścią aktów refleksji. Nie jest strumieniem świadomości, a sprawczość podmiotu osobowego nie przejawia się tylko w intencjonalnym chceniu wartości, ale w samostanowieniu o sobie, spełnianiu siebie. To nie tylko wartość staje się celem działania, ale to ja sam staje się kresem moich czynów. Podsumowując, można powiedzieć, że Wojtyła w stosunku do tomistów wydobył bardziej podmiotowe bogactwo osoby, a w stosunku do fenomenologów uzupełnił ich podmiotowe, świadomościowe ujęcie osoby o przedmiotowe spełnienie się osoby w czynie. W ten sposób tomistyczne, realistyczne przedstawienie osoby jako indywidualnej substancji racjonalnej natury zostało wyrażone językiem podmiotowej ekspresji tego bytu, a fenomenologiczne opisy podmiotu zostały poszerzone o realne podstawy tej podmiotowości. I teraz ostatni punkt, to dobrze, właśnie to spokojniej będę. Trzeci punkt to jest właśnie specyfika tej metody, czyli po tym kłótni, niezrozumieniu według mnie tej metody, po pokazaniu efektów, wspaniałych efektów na tle etyki i antropologii w stosunku do fenomenologów tomistów, teraz czym ta metoda się charakteryzuje jako metoda? Metodę stosowaną przez Karola Wojtyły opisywano jako zarówno schodzenie w dół od fenomenu do fundamentu metafizycznego, jak też odwrotnie, jako zmierzanie w górę od fundamentu metafizycznego do ubogacenia treściowego wskazanych struktur bytowych osoby ludzkiej. Wiadomo, pierwszą drogę wskazywana była przez filozofów świadomości, druga przez filozofów bytu. Stąd te nazwy nazywano tą metodę raz fenomenologią tomizującą albo tomizmem fenomenologicznym. Tadeusz Styczeń czy Andrzej Półtawski popierali pierwszy sposób rozwijania filozofii człowieka czy filozofii moralności. Temu pierwszemu chodziło o to, aby wyjść na przykład od doświadczenia moralności, następnie owe specyficzne dane ugruntować w doświadczeniu człowieka
i następnie ugruntować je w filozofii bytu. Natomiast droga od metafizyki do ujęcia specyfiki poszczególnych bytów w oparciu o doświadczenie i opis czy to moralności, czy osoby ludzkiej, zalecana była przez tomistów, m.in. Andrzeja Marniarczyka, Piotra Jaroszyńskiego i ich uczniów. Traktowana ona jest jako droga bezpieczniejsza, gdyż wprost w ramach metafizyki szczegółowej ubogaca struktury metafizyczne danymi bezpośrednimi doświadczenia człowieka czy moralności. No ja tu podaję swoje przykłady. Przykładem może być propozycja antropologii M.A. Krąbca, zatytułowana tytułem jakby zaczerpniętym z filozofii podmiotowej, bo tytuł jest Ja, człowiek, a więc słowo ja, no to jest wzięte z podmiotowców, który opis aktów moich w tej książce jest opisem metafizyczno-fenomenologicznym. Odsłania się w nim wnętrze człowieka inaczej niż, to już moja interpretacja jest, niż w holistycznym jego składaniu z odkrytych uprzednio w świadomości różnych jego właściwości. Tu mi się przypomina książka profesora Hołuba, który przyatakował tak zwaną wiązkową koncepcję osoby u bioetyków analitycznych. Jest to ważna pozycja, bo ona po prostu jest generalnym odrzuceniem. Nawet jak to jest coś holistycznego, też jest odrzuceniem, bo to jest składak. Składak z właściwości, które mamy w świadomości. Tutaj mamy u Krąbca odwrotnie, nie mamy żadnego składaka, ale cały czas w tym opisie jest obecny realny człowiek i on się przejawia po prostu przez różne swoje akty, a więc jest to mocniejsza koncepcja niż nawet holistyczna czy wiązkowa. Wiązkowa jest w ogóle no, taką dowolną składanką. Można też wskazać odmienną od wymienionych dwóch sposobów budowania filozofii człowieka niejako trzecią drogę filozofowania Karola Wojtyły. To jest mój pomysł własny, więc zobaczymy, czy on się obroni, czy się jakoś zakorzeni. Wychodzi ta trzecia droga z przeświadczenia o jedności doświadczeń, czyli jedności doświadczenia metafizycznego, doświadczenia antropologicznego i doświadczenia etycznego. Słowo tu jedność jest. Ten sposób podejścia wyraża sformułowanie, które pojawiło się w szkole Karola Wojtyły. Przytoczę je tak, jak ono brzmi. Primum metaphysicum, primum anthropologicum et primum ethicum conventuntur. Więc tutaj to ostatnie słowo zamyka te doświadczenia w jedności. Głosi ono jedność wymienionych doświadczeń. Nasze poznanie rozpoczyna się w jedności doświadczeń uno actu. Cytuję, oddzielenie doświadczeń od siebie, pisze Kazimierz Krajewski, jest dziełem refleksji, wyznaczonym metateoretycznym zainteresowaniem, czyli celem badawczym, ale nie jest zdaniem sprawy z tego, co bezpośrednio dane. Opis tego, co dane, polega na odróżnieniu i wyróżnieniu momentów doświadczenia. Oddzielenie jest dziełem refleksji. Bezpośrednio dane jest, to jest już ciekawy termin, współdoświadczanie doświadczeń w jedności aktu jednego i tego samego podmiotu. To jest ciekawy pomysł, tego w doktoracie wyraził Krajewski i ja go próbuję tu jakoś przywołać. Najszersze w tej propozycji jest oczywiście doświadczenie metafizyczne, którego nie można utracić w swym badaniu. To dla celów metodologicznych wyodrębniamy w pierwotnym, spontanicznym, naturalnym doświadczeniu tego, co jest, różne strony i przyporządkowujemy im właściwe dyscypliny, aby je w nich lepiej opisać. Wyodrębniając jednak doświadczenie człowieka, doświadczenie moralności, nie możemy go odrywać od doświadczenia metafizycznego, które dotyczy najszerszego aspektu istnienia konkretnego bytu, konkretnego człowieka czy konkretnego realnego czynu. Jeśli przyjąć tezę Mieczysława Krąbca, to jest moje ryzyko tutaj, co mówię teraz, że istnienie danego bytu narzuca nam się pierwotnie, bez zdwojenia na przedmiot a podmiot, narzuca nam się w afirmacji, że coś jest, a sądy esencjalnie, jakie to jest, co jest, formujemy wtórnie do sądów egzystencjalnych i nie możemy ich odrywać od owej pierwotnej afirmacji istnienia,
to wtedy w badaniu łączymy obie perspektywy. W ten sposób jedność doświadczeń i wiedzy idzie w parze z realizmem poznania. Sądzę, że to jest bardzo mocny pomysł ojca Kromca, mało może jeszcze eksplikowany, bo to jest spór u podstaw. Wydaje się, że owa realistyczna perspektywa i przeświadczenie o jedności doświadczeń towarzyszyła Karolowi Wojtyle we wszystkich jego badaniach. Nie zgadzał się on z rozszczepieniem filozofii świadomości i filozofii bytu. Nie zgadzał się z rozszczepieniem aprioryzmu i aposterioryzmu w filozofii. Nie zgadzał się z dualizmem antropologicznym, rozbiciem człowieka na res cogitans res existenza. Przezwyciężenie tych podziałów realizował nie tyle przez spekulatywne analizy bytowych struktur człowieka, ale poprzez, i to używam tu parę razy, unaocznienie, pokazanie, jak metafizyczne struktury człowieka ujawniają się w naszych przeżyciach, w sprawczości, w transcendencji, integracji, w czynie jako akcie osoby. Owo unaocznienie wprowadziło nową, inną od tomistów czy fenomenologów terminologię opisu podmiotowości i przedmiotowości osoby ludzkiej. W opisach tych można odkrywać podobieństwa do języka filozofii podmiotu, ale jest to jednak język transfenomenologiczny, przekraczający fenomeny przez ujawnienie ontycznych podstaw realizacji osoby w samoposiadaniu, samospełnieniu siebie, czyli w spełnianiu się realnego człowieka, w którym, to już moje artykuły nieraz to próbuję to łączyć, w którym jego autoteleologia sprawczości związana jest z teleologią jego natury. Jest to trudny problem, jak to połączyć, ale jest to, mi się wydaje, zasadniczy problem, jeśli chodzi o integralną antropologię. I w którym jego autoteleologia związana jest z teleologią natury i transcendencja ja działam, jego terminologią, związana jest z integracją tego, co dzieje się w naturze osoby, co rozwija w sumie realistyczne ujęcie człowieka. Mimo owej nowości treściowej doświadczenia człowieka, treści te od początku korelowane są z doświadczeniem ontycznym człowieka, który cały czas towarzyszy przeprowadzonym analizom. Ta perspektywa rozwijania fenomenologii człowieka w ciągłym uwzględnieniu filozofii bytu widoczna jest w pierwszym wydaniu Osoby i czynu, gdzie już w samym wstępie Wojtyła podkreśla, cytuję go, pozostając na gruncie filozofii bytu, chcielibyśmy skorzystać z tego wzbogacenia, jakie oferuje filozofia świadomości. To jest wyraźnie powiedziane, że pozostajemy na terenie realizmu, bo mogą być te dyskusje, czy Wojtyła jest fenomenologiem, idealistą, czy jest realistą. No więc przytaczam to z pierwszego wydania wstępu Osoby i czynu. W drugim wydaniu Osoby i czynu niektórzy redaktorzy, przyjęli jako zasadniczy pierwszy sposób filozofowania od fenomenu do fundamentu. I stąd to jest moje właśnie tutaj zarzut, w cudzysłowie to nazywam, uwspółcześnili to wydanie w duchu filozofii podmiotu. Przez przeredagowanie wstępu tego dzieła, wstęp jest całkiem, można powiedzieć, inny, przez wprowadzenie w języku filozofii podmiotowej licznych śródtytułów, jest ich multum w drugim wydaniu i w wydaniach angielskich, przez usunięcie terminów czy zdań filozofii tomistycznej, przez dodanie nowych terminów precyzacji językowych. Zjawisko to zostało ujawnione w artykule dr Małgorzaty Jałocho-Palickiej i odrzucone jako nieuprawnione w jej pracy doktorskiej obronionej ostatnio na Kulu. Pani doktor jest na sali, jakby były pytania, jakie są zarzuty dla drugiego czy angielskich wydań Karola Wojtyły, to można również do pani doktor to kierować, ona to opublikowała, jest to udowodnione, a więc ja z tego też tu robię zarzut do drugiego wydania. I teraz moja propozycja praktyczna w związku z wydaniem dzieł zebranych Karola Wojtyły, które tu się dzieją. Ksiądz profesor Grzegorz Hołub to prowadzi i doktorzy tutaj obecni. Jest to wielkie wydanie, bo to będzie chyba 5 czy więcej tomów, prawda? Już 2 tomy, tak, wyszły. No właśnie, drugi jest w druku i teraz następnie będą również i Osoba i czyn. I tu moja propozycja, którą można poddać pod dyskusję,
W związku z powyższym słusznym rozwiązaniem moim zdaniem byłoby, aby w krytycznym wydaniu Osoby i czynu w dziełach zebranych Karola Wojtyły powrócić do oryginału, czyli do pierwszego wydania tego dzieła, a drugie wydanie dołączyć w postaci przypisów końcowych. W ten sposób prowadzący dalsze badania będą mogli sięgnąć do oryginału i ocenić, czy późniejsze zmiany były uprawnione. Tym samym doprecyzowano by stanowisko, który z wymienionych tu trzech sposobów filozofowania Wojtyły był jego myśleniu najbliższy, a który popierali i propagowali jedynie jego niektórzy uczniowie. Oddzielilibyśmy interpretację, która poszła szczególnie z drugim wydaniem, i wrócilibyśmy do oryginalnej myśli Wojtyły i poddali to dalszym badaniom. Ja dziękuję.